Możliwość grania zarówno na 2 jednoręcznych broniach, jak i na jednej dwuręcznej. Nie jedna, a 2 Sindragosy, lodowe sierpy śmierci, czy może jednak 4 jeźdźców apokalipsy. A na koniec walka z wrogami na wierzchowcu w stylu Arthasa z Warcrafta trójki. Ostrze mrozu jest To nie wszystko, co ma do zaoferowania Frost Death Knight w Midnight, ale na pewno wchodzi to w skład jego pysznego menu. Dziś przed wami pierwszy odcinek mojej serii kandydatów na maina, w której to będę wam przedstawiać, jak dokładnie wyglądają speki w nadchodzącym dodatku do World of Warcraft. To by może was zachęcić do spróbowania klasy, specjalizacji, a może i nawet do gry. A jeśli was interesują inne speki, możecie zostawić subika, a także komentarz z tym, co byście chcieli zobaczyć, aby ich w przyszłości nie ominąć. A teraz przejdźmy do rzeczy. Frost Death Knight to melee, strength, plate klasa, której gameplay opiera się na zarządzaniu 3 rodzajami resursów. Runami, które domyślnie ładują się same, runic powerem, którego głównie generujemy wydając runy, oraz prokami Killing Machine, które zdobywać będziemy głównie poprzez kryty z autoataków, czy też Raim, którego będziemy dostawać wydając nasz runic power. Frost Death Knight ma też naturalnie świetną synergię z buffem szamana, który daje nam dodatkową szansę na melee swing, co się w praktyce przekłada na więcej proków Obliterate'a. Dostępność tych proków będziemy zwykle widzieć poprzez wizualną podpowiedź na środku naszego ekranu. Rotacja speka będzie się głównie skupiać wokół 7 przycisków, w zależności od buildów, z czego 2 to cooldowny. Profil damage'owy speka skupia się na oknach burstowych co 45 sekund z powodu naszego głównego DPS cooldownu Pillar of Frost, lub też 1,5 minuty za pomocą takich cooldownów jak Frost Wyrm's Fury czy też Breath of Sindragosa, w zależności od wybranych buildów, o czym powiemy sobie w dalszych sekcjach. Oznacza to, że na ogół jesteśmy bardzo burstową specką, czyli większość naszych obrażeń będzie zadawane w oknach, gdy nasz 45-sekundowy cooldown Pillar of Frost będzie dostępny, po czym będziemy szkować się pod kolejne takie okna. Frost Death Knight na ogół nie jest trudną klasą do grania, ale nie martwcie się, posiada spore pole do popisu, żeby grać nim efektywnie. Generalnie uważam, że to perełka blizzardowej, midnightowej filozofii designu klas, czyli łatwa do nauczenia się, ale z dużym polem popisu, żeby się wykazać. W takim razie, co unikatowego ma klasa i co wnosi? Chociaż nasz Death Knight to zwykle powolna klasa, nadrabia tym, że w PvE scenariuszach jest wybitnie trudna do zabicia. Dzięki m.in. umiejętności Death Strike, czyli uderzenia kosztującego runic power, które nas może potencjalnie potężnie uleczyć, bo skaluje się z ilością otrzymanych obrażeń przez ostatnie 5 sekund. Dodatkowo mamy dostęp do Anti-Magic Shell, czyli prawie całkowita niewrażliwość na zaklęcia, dopóki jest ona aktywna, a także niewrażliwość na stuny dzięki Icebound Fortitude oraz knockbacki dzięki Death's Advance. Chociaż Death Knight jako klasa dalej nie posiada tak zwanego raid buffa, czyli jakiejś formy liczbowego buffa dla grupy lub raidu, posiada on silne utility w postaci slowów za pomocą Death and Decay oraz Chains of Ice, wyciągania konkretnych wrogów do siebie dzięki 2 charge'om Death's Gripa, interrupta co 12 sekund w przypadku jego trafienia, CC stopy w postaci AoE Blinda czy też midrange stuna i ostatecznie Anti-Magic Zona, czyli bariera redukująca spell damage dla wszystkich, co stoją w środku. Na koniec dodam, że Death Knight nie korzysta z enchantów na broni, tylko sam sobie go tworzy poprzez nałożenie run weapon enchantu, ale realistycznie zwykle używa się tylko Fallen Crusader na dwuręcznych broniach oraz dorzuca się Razorize w przypadku buildów na 2 jednoręcznych broniach. W endgame'ie będziemy musieli wybrać pomiędzy jednym z 2 dostępnych hero talentów, które zwykle będą nas zachęcały do pewnych wyborów konkretnych talentów, aby łączyć synergię i tworzyć sensowne buildy. W tym przypadku mamy do wyboru opcję Deathbringer oraz Rider of the Apocalypse. Deathbringer pozwoli nam rzucać lodowe sierpy śmierci dzięki umiejętności Reaper's Mark na 45-sekundowym cooldownie, dzięki czemu jeszcze mocniej skupimy się na naszym burstowym 45-sekundowym profilu damage'owym. Rider of the Apocalypse pozwoli nam pasywnie podczas walki przywoływać jeźdźców apokalipsy, czyli znane lorowe postacie prosto z Death Knightowego Akerusa, które będą razem z nami biły i dawały nam różnego rodzaju buffy w zależności od przywołanego jeźdźca. Aczkolwiek realnie nie wpływa to na zmiany rotacyjne. Gdy użyjemy naszego 1,5-minutowego cooldownu Frost Wyrm's Fury, zawsze przywołamy wszystkich 4 jeźdźców na 20 sekund, tworząc w ten sposób silne okno depsowe co 1,5 minuty. Najfajniejszym smaczkiem Raidera jest to, że dzięki talentowi On a Paler Horse możemy bić się na naszym rumaku niczym Arthas w Warcrafcie trójce, pod warunkiem, że lokacja jest traktowana jako open world. W Midnight każda specka dostaje nowe tzw. Apex talenty, które są niczym innym niż nowymi talentami, ale nazwanymi ładniej, które zwykle tworzą synergię z wyborem innych talentów w drzewku. W przypadku Frost Death Knighta nasz Apex talent skupia się na wzmocnieniu naszego cooldownu Frost Wyrm's Fury, dając mu m.in. drugie użycie z 50% mniejszą efektywnością oraz dając nam silne buffy po jego użyciu. Dzięki jednak nowinkom w hero drzewkach, nasz Apex talent posiadać będzie z nimi fajne synergie. Deathbringer dostanie łącznie aż 3 dodatkowe lodowe sierpy dzięki nowemu talentowi Echoing Fury.
Najpierw dodatkowe 2 po pierwszym przywołaniu smoka i później jeszcze 1, przez to, że kolejne przywołanie naszego smoka posiada o połowę zredukowaną efektywność. W przypadku drzewka Rider dostał on gwarantowane przywołanie jeźdźca Trollbane przy użyciu naszego Pillar of Frost, ulepszonego teraz o dodatkowe kopiowanie naszych użytych Obliterate'ów czy też Frostsight'ów, aby to wygładzić trochę profil damage'owy speka i wzmocnić nasze 45-sekundowe okno, by nie skupiał się aż tak mocno w okna burstowe co 1,5 minuty. Dodatkowo, tak samo jak w przypadku Deathbringera, skoro możemy użyć Frostwyrm's Fury 2 razy dzięki naszemu Apex talentowi, oznacza to, że grając w Riderze będziemy mieli dłuższy dostęp do gwarantowanych jeźdźców. Peck oprócz tego dostał porządnego reworka w 3. sezonie The War Within, przez co realistycznie dostał on bardzo mało zmian wchodząc w Midnight, co akurat nie jest niczym złym, bo były naprawdę dobre. Nie bez powodu był to najpopularniejszy spec tego sezonu, niemniej jednak w ramach przedstawienia pokażę najważniejsze punkty. Breath of Sindragosa to dalej nasz high risk, high reward cooldown, którego długość trwania będzie zależeć od naszego poprawnego wykonywania rotacji. Najważniejszą jednak zmianą jest to, że zamiast zjadać nam runic power co sekundę, to teraz wydłużanie będzie poprzez wydawane proki, co jest wybitnie przyjemniejszym rozwiązaniem. Frostsight to teraz nasza AOE umiejętność wydająca runy zamiast używać Obliterate'a, a dzięki pasywce Might of the Frozen Wastes granie z dwuręczną bronią mocno zwiększy nam damage obu umiejętności. Frostbane to nowa umiejętność, która może nam ulepszyć w trakcie walki naszego Frost Strike'a, gdy będziemy uderzać wrogów naszą AOE umiejętnością Glacial Advance. Jako że częstotliwość tych proków jest zależna od stacków Resurrise na wrogach, domyślnie jest to raczej talent do grania w przypadku 2 jednoręcznych broni, ponieważ pozwala nam grać dodatkowo z wcześniej wspomnianą weapon runą Resurrise, która to będzie dodatkowo nakładać te debuffy, gdy będziemy bić wrogów, a nie tylko z samego rzucania Glacial Advance. Ponieważ w tym filmie nie będziemy mówić, co jest lepsze, a co gorsze, bo koniec końców się to zwykle sprowadza do tuningu, wszelkie przedstawienia są przykładowe, aby przedstawić to, czy gameplay jest dla kogoś potencjalnie zabawny i satysfakcjonujący, lub też nie. Zacznijmy sobie od symulacji rajdowej, czyli potraktujmy sobie naszego słupa jako single target bossa w rajdzie. W tym przykładzie zaprezentuję wam, jak może wyglądać dwuręczny Deathbringer Frost skupiający się wokół 1,5-minutowego cooldownu Breath of Sindragosa. Jako że breath jest przedłużany wraz z każdym użytym Killing Machine, czyli wzmocnionym Obliterate'em, to połączymy sobie to z talentem Killing Streak, który pozwoli nam zawsze zużyć od razu 2 proki jednocześnie, bo mogą się na ogół stakować do 2. Ponadto będziemy grać z dwuręczną bronią dzięki pasywce Might of the Frozen Waste, która dopakuje nasze Obliterate'y. Na koniec obowiązkowo weźmiemy nasz Apex talent, który dzięki drzewku Deathbringer pozwoli nam rzucić kolejne 2 lodowe sierpy i na koniec jeszcze 1, gdy Frostwyrm do nas wróci. Otwieramy Runic Weaponem, aby od razu zagwarantować sobie proc i Runic Power, używamy Obliterate'a raz i powinno to starczyć, byśmy mogli użyć nasze burst combo w postaci Pillar of Frost, Deathbringer's Mark oraz Breath of Sindragosa, które swoją drogą możemy przypisać jako makro na jeden przycisk. Teraz skupiamy się na tym, aby za każdym razem próbować rzucać Obliterate'a, gdy mamy dostępne 2 proki Killing Machine, a gdy ich nie mamy, użyć naszego Rime proca lub wymusić proc używając Frost Strike'a. Im dłużej uda nam się wykonywać tę sekwencję, tym dłużej nasz breath będzie trwać. Gdy już użyjemy nasze oba sierpy poprzez rzucanie Obliterate'a, dopiero wtedy rzucimy w trakcie Pilara Frostwyrm's Fury, która da nam kolejne 2 sierpy dzięki drzewku Deathbringer. A na koniec jeszcze raz ją użyjemy, aby dostać ostatni sierp, przez to, że drugie użycie ma o połowę zredukowany efekt, a w momencie nagrywania filmu nie można było stakować większej ilości sierpów, zatem użycie tego komba zbyt szybko marnowało nam potencjalne sierpy. Gdy skończymy nasze burst okno, najważniejszą rzeczą w rotacji jest starać się nigdy nie użyć ani Howling Blast, ani Obliterate'a bez proca, które będziemy próbować wymusić poprzez rzucanie Frost Strike'ów lub mikro cooldownu Empower Rune Weapon, gdy nie mamy żadnego dostępnego. Kolejnym tematem będzie przykładowa rotacja AOE lub też build grany potencjalnie pod dungi. W tym wypadku zagramy sobie Rider of the Apocalypse na 2 jednoręcznych broniach z talentem Frostbane. Frostbane będzie zamieniać nasz Frost Strike w ulepszoną wersję i naszym celem będzie wymuszać ten efekt jak najczęściej, wiedząc, że Frostbane może stać się dostępny jedynie gdy bijemy nasze cele naznaczone debuffem Resurrise, głównie uzyskane z naszego enchantu na broni i AOE umiejętności Glacial Advance. Przez to 2 jednoraki są tutaj silnie zalecane, a im więcej targetów bitych, tym częstsze proki. Dodatkowo Rider posiada możliwość wzięcia damage buffa o 20% w nasz Frostbane, stąd wybrałam tą synergię. W przypadku AOE rotacja Frost Death Knighta będzie dość podobna, z tą różnicą, że zamiast używać Obliterate'a będziemy używać umiejętności Frostsight. A do wydawania Runic Poweru skorzystamy albo z Frostbane'a, gdy będzie dostępny, lub Glacial Advance. Jako że w przypadku Ridera użycie Frostwyrm's Fury przywoła nam od razu 4 jeźdźców, chcemy go użyć jak najszybciej po użyciu Pillar of Frost, ponieważ w tym oknie będzie nasze największe 1,5-minutowe okno burstowe. Warto pamiętać, że dzięki naszemu Apex talentowi drugie użycie Frostwyrm's Fury również przyzwie nam naszych jeźdźców. Tak samo jak wcześniej, najważniejszą rzeczą w rotacji jest starać się nigdy nie użyć ani Howling Blasta bez Rime procu, ani Frostsight'a bez Killing Machine, które będziemy próbować wymusić poprzez rzucanie Glacial Advance lub mikro cooldownu Empower Rune Weapon, gdy nie mamy żadnego dostępnego.
Jeśli chodzi o PvP, przedstawię tylko fajne zabawki, z których Frost Death Knight może korzystać w postaci fajnych PvP talentów. Spell Warden pozwala nam rzucać Anti-Magic Shell na naszego kumpla zamiast nas. Death's Cold Embrace zamieni nasz Pillar of Frost w przepotężny minutowy cooldown, tworząc Remorseless Winter na wzór Lich Kinga, kosztem tego, że będziemy ledwo móc się ruszać. Strangulate zamieni nasz stun w 4-sekundowy midrange silence na konkretny target. A Dark Simulacrum to zabawka dla umiejętnych, która pozwala nam skopiować czy też ukraść kolejny spell, jaki rzuci nasz przeciwnik. To wspaniałe narzędzie pozwalające na przykład rzucać polimorfa magów przeciw nim, lecz paladyńską bańkę, by się pochwalić klipem kumplom. Te bonusy potrafią czasem nas zmusić do wybierania pewnych talentów w zależności od bonusów danego sezonu. W przypadku pierwszego sezonu Midnight dostajemy dodatkowy Clark Empower Rune Weapon, gdy użyjemy Pillar of Frost oraz silniejsze Obliterate'y lub Frostsight'y. Na pierwszy rzut oka sugerowałoby to, że bardziej optymalne będą dzięki tej setówce buildy oparte na dwuręcznej broni z brefem, ale jako że Frostbane też bije bardzo mocno, no bo dostał dużego buffa w wysokości 300% damage'u w main target i na ogół szybciej wydaje Runic Power, to się nie ma co martwić, bo oba style gry powinny być w porządku pod setówkę. Jeśli ktoś będzie chciał tylko i wyłącznie min-maxować, to koniec końców to, czym będzie grać, będzie zależeć od końcowego balansu buildów i profili damage'owych walk. Tak jak wcześniej wspomniałam, Frost Death Knight był najpopularniejszym wyborem w Dungach w trzecim sezonie The War Within, a że w Midnightie jest to samo, ale lepiej, to nie widzę powodu, dla którego dalej nie miałby być ekstra. Ode mnie dostaje ocenę 3 razy tak i o ile ktoś nie grał nim w trzecim sezonie The War Within, to Midnight będzie kolejną doskonałą okazją, żeby spróbować nim pograć. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania związane ze spekami, to zapraszam na mojego Discorda Kwiatów Cebuli, bo mimo, że ja nie jestem jakimś topowym graczem World of Warcraft, to obecni tam lepsi gracze ode mnie zwykle bardzo chętnie odpowiadają na wszelkie pytania i bardzo chętnie pomogą. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, jaką speckę byście chcieli zobaczyć. Pa pa!